Paweł, cześć. Cześć, cześć. Co ty robisz, powiedz mi? No jak, no umawialiśmy się dzisiaj na pielenie. Aha, Na pielenie, no buraki, przerywka, współchnienie, no widzisz, że jest sucho. no trochę Tu mnie są zaskoczyłeś, szczerze mówiąc, chwasty. tym nowoczesnym narzędziem. No, to jest najbardziej precyzyjne narzędzie. I co, i wyhakałeś tam całe pole od No, samego końca? lecę od rana. O matko i córko. To wiesz co, ja Ci może pokażę coś, co będzie miało troszeczkę lepszą nawigację po polu, bo widzę, że tutaj Ci krzywo ta haczka idzie. No krzywo jak krzywo, Zobacz, no zobacz staram tutaj, się. zobacz co tu jest. Już stoi dawno na to polu. nie robiłem. A, to o to pielenie chodziło. No takie, no, pielnikami. No Widzę, nie, że spulchniłeś między ja tu rzędami. specjalnie od babci dziadkę biorę, a ty? Zobacz co tutaj mamy. Dwa fajne pielniki przygotowane na pielenie buraków. No, Dzisiaj to jest jest takim fakt. celem, żeby spulchnić tą całą skorupę, Tak. która jest między rzędami buraków. Tak. Sam widzisz, nie? Co tutaj się porobiło. Słońce, trochę deszczu. No buraki na szczęście się przebiły przez tą skorupę. Zobacz, ustawiliśmy maszynę, oczywiście na 45 cm. Co to jest za maszyna? To jest Monosem Multicrop, pielnik. Tutaj jest akurat taka maszyna, która jest na krojach talerzowych, a obok będzie maszyna, która ma full wypas, wyposażenie. Fakt. Kamery 2D, 3D i do tego jeszcze section control, że się Czyli podnoszą. mówisz, że różne niepotrzebnie sekcje. tą dziabkę wziąłem. Znaczy ona się może przydać, gdyby nam ten sprzęt stanął na polu, no to Okej, taka rozumiem. pomoc też jest przydatna, nie? Ale Ale wiesz- to pole jest tak duże, że chyba no jeszcze z 50 osób będzie potrzebnych. Przyznam Ci szczerze, że właśnie czytałem ostatnio o tym nowym ładzie, gdzie będą bardzo przestrzegali stosowania środków chemicznych i innych rzeczy i faktycznie to jest przyszłość. Tak, bardzo dobrze to się wpisuje, te wszystkie ekoschematy, w ten zielony tak zwany ład. Myślę, że to jest dobry wybór, bo ograniczy na początku chemię, a kto wie, może w przyszłości nawet ją zastąpi. Bo trzeba przyznać, dziabka miała to do siebie, że oprócz niszczenia chwastów właśnie spulchniała i powodowała większe napowietrzenie, większy rozwój rośliny. Tak jest, była też ekologiczna. Ekolo- Nawet jest w bardzo. zielonym kolorze tutaj. Nawet no. jest w zielonym kolorze. No i też mięśnie rosły. Tak jest, Tomek. Mamy dwa zestawy. Jak powiedziałeś, jeden jest bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o elementy robocze, Tak. ale w prostszym wykonaniu. Prostsze wykonanie, bez elektroniki, bez naszpikowania żadnymi GPS-ami, section control, ani kamerami. Prosta maszyna. I zestaw numer 2. I Bardzo on już zaawansowany. jest bardzo zaawansowany. Sprawdziłem, bo to przyznaję się bez bicia, że sprawdziłem. To są dwa różne zestawy. Jeden jest z ciągnikiem takim topowym. To jest ciągnik marki Fendt, więc to trzeba przyznać, że to jest bardzo topowa maszyna. Ona już wyposażona ma, oczywiście w instalację ona Izobus. ma właśnie instalację GPS, system LS, stałego wydatku hydrauliki, tak jak jest potrzebne do Tak, tamtego jak jest zestawu. potrzebne. Dokładnie tak. Tu mamy ciągnik z serii, nowej serii 4000 Arbosa. Tak. Prosty ciągnik. Prosty ciągnik, bardzo łatwy w I obsłudze. według Ciebie też zda egzamin? Są takiego ma, Też że... zda egzamin. Sam ciągnik oczywiście prosty w obsłudze. Dokładnie tak. I ma też zamontowaną automatyczną kierownicę. A, Ma bardzo fajny terminal Izobusa. właśnie. Ale tutaj na tym ciągniku będziemy wykorzystywali tak naprawdę tylko nawigację. Tylko nawigacja. Czyli już takie powiedzmy te poprzeczniaki na polu, to już musi operator bardzo dobrze to na oko wręcz obsługiwać. Bo tamten w przypadku poprzeczniaków i No klinów, to już maszyna sama mu powiedzmy pomoże w tym, zastąpi go niejako, gdzie wjeżdżając czy na klin pola, czy będąc na poprzeczniaku, nie będzie na przykład piliła tych samych miejsc. Tomku, mam pytanie. Co tam jest takiego, co będzie ułatwiało właśnie takie zadanie, wykonanie tych wszystkich skomplikowanych Może zadań? podejdziemy, pokażę. Jak byś mógł pokazać? Dobrze, że te maszyny mamy obie przy sobie. Spójrzmy na nie. Obydwie maszyny są 12-rzędowe. Tutaj mamy na jednej takiej ramie, a tu mamy na takiej ramie połączonej Podwójnej. podwójnej. Ona jest wyposażona w taki układ z siłownikami, który sprawia, że w poprzek ta rama może się przestawiać aż do 12,5 cm w lewo lub w prawą Co wpływa stronę. na tą zmianę? Na tą zmianę wpływa odczyt z kamery, która znajduje się po prawej stronie i ta kamera widzi na raz 2 lub 3 rzędy. W burakach Rozumiem. 3 rzędy. Rozumiem. Możemy ją zaprogramować, żeby nam też widziała kolor, ale oczywiście burak musi wtedy być troszeczkę wyższy Tak. i tego zielska na polu musi być więcej, żeby Tak. rozróżniała kolory w tej uprawie rzędowej. Trzeba też jak gdyby zauważyć, że burak z racji tych no powiedzmy zmian klimatycznych, które są
w tym roku jest no, dosyć mocno opóźniony Tak. i tak naprawdę dzisiaj tylko zrobimy delikatny zabieg. Tak, dzisiaj po nam to- zależy na tym, żeby dobrze spulchnić Dokładnie to tak. międzyrzędzie, nie? Czyli Dokładnie tak naprawdę te gwiazdy, które tutaj mamy, one nam się przydadzą dopiero w późniejszych fazach zbioru pielenia buraka, kiedy będą chwasty również na samym rzędzie. Nie? Tu widzę siłowniki na Tak, każdej są sekcji. siłowniki hydrauliczne, obsługiwane tu jest za pomocą zestawu modułów. One służą do tego, żeby wykorzystać funkcję section control, czyli A. unieść sekcję do W góry. momencie, kiedy dojeżdżamy do klina, wtedy ta Tak cała jest, sekcja tak się... jest. Cała Bo sekcja, czyli żaden element roboczy nie będzie dotykał ziemi. jedna jest istotna rzecz. Obydwie maszyny są technicznie, w sensie elementów roboczych, dokładnie tak samo wyposażone. Dokładnie takie same. Ta jest po prostu bogatsza, jeżeli chodzi o to wyposażenie. Z tego co patrzyłem, bo ludzie mają różne ciągniki. Oczywiście są takie ciągniki, które mają wszystko, czyli mają po prostu pełną nawigację, nawet mogą być w standardzie tej RTK i tego wszystkiego, co może wspierać jak gdyby pracę i precyzję. Ale no wtedy taka maszyna kosztuje dosyć sporo, bo to jest, jak dobrze pamiętam, 91 000 Tak, i to jest jeszcze Euro. taka, powiedzmy, taka dobrze promocyjna cena, netto. bo cenniki wiadomo, no, zwiększają się, no, No, plus niestety. Dokładnie tak. A ta maszyna, patrzyłem, to jest w porównaniu z tym zaledwie 38 000 euro. Tak, czyli zawsze trzeba rozważyć, nie? Czy inwestycja ma pójść w kierunku maszyny bardziej takiej mechanicznej, czy bardziej naszpikowanej nowoczesną technologią, która jakby nie było też usprawnia życie. No I tak, pozwala tylko, nawet szybciej jechać. nie? dokładnie, no tylko, że jeżeli jak gdzieś około tam, nie pamiętam, ale około, nie wiem, 10 000, czy tam powiedzmy 15 000 euro jeszcze dołożę i będę miał terminal, antenę z bardzo dużą dokładnością, To kierownicę, warto, myślę, że warto. że chyba mi się wydaje, że Myślę, że warto, ponieważ można ten terminal, antenę, oczywiście ciągnik, Wykorzystywać do innych maszyn. dokładnie typu do opryskiwacza. rozsiewacz nawozów, opryskiwacz, dokładnie tak. prasa, byleby było w standardzie Isobus na przykład. Nie? Dokładnie, czyli przyznam szczerze, Tomek, że może być bardzo ciekawy dzień, zobaczymy jak to będzie. Bardzo Ja ciekawy tą dzień. dziabkę będę sobie trzymał, Możesz bo ją ona odłożyć jest na wielkie W. na w razie wielkie W, na razie W. Jak widzicie, mamy tutaj całkiem ciekawy pokaz i zobaczymy jakie będą efekty i będziemy to śledzić, ponieważ na tym polu robimy właśnie eksperyment. Połowę pola będziemy robili metodą opryskową, czyli ze zastosowaniem chemii, którą tak popularnie w ostatnich latach żeśmy używali i do tego, co jest powiedzmy może nawet starsze niż opryski, bo pilniki Paweł, są dodajmy starsze. jeszcze jedną rzecz, o której żeśmy zapomnieli. Tutaj na tym polu był siew buraka 2 siewnikami. Dokładnie tak. Jeden to był siewnik Meka. czyli Elektryczny. powiedzmy elektryczny oczywiście, z elektrycznym napędem, też z Isobusem i 12 rzędów siało. A obok niego jechał siewnik Walotera, Walotera, tak. który dzisiaj na polu obok sieje kukurydzę. Dokładnie tak. Też tam w przebitkach się będzie pojawiał, Dokładnie. ale jest to siewnik 6-rzędowy. Dokładnie, ale też w pełnej A elektryce. pilniki mamy 12-rzędowe. Jak I to będzie widzicie, ładnie wpasowane. wyjątkowo ciekawy dzień. Paweł, wielu klientów się pyta, jakiego to są rzędu w ogóle kwoty, jakie to są inwestycje. Gdyby tak porównać właśnie tego Fenta z tym najbardziej zaawansowanym pilnikiem i siewnik prostszy, Arbos z pilnikiem Tak. również prostszym, bez elektroniki. A to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ten zestaw, jeżeli uwzględnimy mniej więcej cenę tego ciągnika Fenda z tym wyposażeniem i z tym tutaj maszyną, to razem jest jakieś 1 100 000, czyli dosyć drogo. No, konkret ceny. Nie? A w przypadku Arbosa to już zupełnie inaczej wygląda, bo cały zestaw wtedy wyszedłby jakieś 170, 370 000, czyli 1/3 ceny. No to już jest bardzo kuszące. Dokładnie Oczywiście trzeba tak. potem usiąść przy stole, zobaczyć Dokładnie jaka tak. elektronika dokładnie, czy ta Tak. kierownica ma być, czy nie ma być. Tak, ale to jest Isobus- bardzo duża różnica. To jest bardzo duża różnica Sporo. i warto zawsze na to zwrócić uwagę, jeżeli podejmujecie decyzję o zakupie. Dobrze przemyśleć na zakup. Dokładnie.